Witam wszystkich na moim kanale Kurs na Zysk. Dzisiaj tematem odcinka jest firma AMD. Postaram się przedstawić jej sytuację po ostatnich wynikach kwartalnych. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić akcje i jakie są perspektywy dla tej firmy na następne miesiące czy rok. Krótkie przypomnienie, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Zaczynamy od raportu. Tutaj CEO tej firmy, dr Lisa Su, przedstawia nam bardzo pozytywne informacje. Wszystkie estymaty zostały pobite. Oczywiście jest to zawsze bardzo ważna informacja dla inwestorów. Do szczegółów zaraz przejdziemy na następnym slajdzie. Natomiast tu widzimy, że mamy rok do roku ogólnie wzrost przychodów 36%. Jeśli chodzi o produkty tej firmy, oczywiście firma jest prawdopodobnie znana, funkcjonuje na rynku od wielu lat, no i przez wiele lat była producentem procesorów CPU dla użytkowników komputerów osobistych. Właśnie tu mamy tą znaną architekturę x86. Tutaj konkurentem jest oczywiście firma Intel, podobnie jak dla GPU konkurentem jest firma Nvidia. Tutaj mamy obecnie serię procesorów Ryzen. Mamy też procesory serwerowe, znaczy przeznaczone dla centrów danych i chmur. Mamy tutaj tą samą architekturę, no i serię EPIC. Mamy też linię kart graficznych oparte o Radeon, to znaczy ta linia została przejęta w 2006 roku kiedy firma przejmowała firmę ATI. Mamy tutaj serię RX kart graficznych, ale też procesory GPU, które są przeznaczone dla graczy. I też mamy oczywiście to, co jest najbardziej interesujące dla inwestorów, czyli sztuczna inteligencja. Mamy nową serię Instinct procesorów graficznych właśnie. Są to te znane 450, 350 czy inne generacje, które obecnie właśnie robią taką furorę na rynku, to znaczy jeśli chodzi przynajmniej o kurs akcji. No i perspektywy. Firma AMD współpracuje z firmą Taiwan Semiconductors. Jest to firma, która zajmuje się tylko produkcją procesorów w różnej technologii, m.in. 7 nanometrów i 5 nanometrów oraz niżej. Oczywiście im ta technologia jest, im ta wartość jest niższa, tym lepiej. No i ta firma, no tutaj współpraca z taką firmą ma zalety i wady. No wadą jest oczywiście ta sytuacja geopolityczna wokół, może nie wokół tej firmy, ale właśnie przez wzgląd, gdzie ta firma się znajduje, skąd pochodzi. Jest to wada, no i tutaj w zależności od tej sytuacji no, mogą być impulsy oczywiście w dół, jeśli tutaj będzie jakiś problem. No, ogólnie ta firma jest powiedzmy takim sercem nie tylko AMD, ale też innych firm. Jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ten świat półprzewodnikowy obecnie. Jeśli chodzi o wyniki firmy AMD, jak tutaj mamy porównanie rok do roku i kwartał do kwartału, czyli Q3. Oprócz tego mamy tutaj Q2 2025, czyli możemy sobie też porównać kwartał do kwartału. Natomiast jeśli chodzi o rok do roku, mamy tutaj przychód właśnie wzrost o 36%. No i inne parametry, inne wartości też są bardzo dobre i koniec końców mamy zysk netto up 61% i mamy też wzrost o 60%, jeśli chodzi o EPS. Są to bardzo wysokie wartości. Też mamy tutaj
pewien komentarz, jeśli chodzi o tę sytuację geopolityczną, która miała miejsce w tym roku. No i oczywiście mamy tutaj ten procesor graficzny GPU i wysyłkę do Chin no i te wartości, te przychody nie zostały uwzględnione. No i wiadomo, oczywiście, jeśli sytuacja będzie dobra na świecie, to też te przychody będą większe. A firma dzieli swoje portfolio na trzy części. Tutaj mamy Data Center, Segment, Client and Gaming oraz Embedded Segment. Jeśli chodzi o pierwszy segment, mamy tutaj wzrost o 22%. I tutaj wykorzystujemy procesory z serii EPIC i te nowe procesory graficzne. Dalej mamy klient, czyli klient, jeśli chodzi o komputery osobiste i no, ten segment gamingowy. Mamy tutaj wzrost ogólnie aż o 73%. I rozbicie na właśnie ten klient segment jest to 46 i gaming aż wzrost o 181%, więc niezwykle wysokie wartości. Jedyną tutaj skazą jest ten embedded segment, gdzie mamy spadek o 8% rok do roku. Są to tak zwane systemy wbudowane, oparte o oczywiście procesory tej firmy AMD, ale też FPGA, są to układy logiczne, które zostały przejęte wraz z firmą Xilinx kilka lat temu. No tutaj mamy te systemy są bardzo specyficzne w tym względzie, że specjalizowane. Mamy tutaj przemysł, automatykę, Internet of Things i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o powody spadku, no to podaje się, czyli firma podaje, że no w tym segmencie mamy mieszany popyt, czyli powiedzmy taką falową, popyt jest po prostu taki falowy, raz jest, raz go nie ma, w tym roku go nie było. Oprócz tego klienci zmniejszają zapasy, czy zmniejszali ostatnio zapasy procesorów u siebie, no i do tego duża konkurencja. Tu się zgadza, mamy tutaj takie firmy jak Texas Instruments, Analog Devices, NXP, Microchip, Qualcomm, są to ogromne też firmy znane i faktycznie konkurencja jest tutaj bardzo duża. Firma też chwali się ostatnimi umowami. Tutaj oczywiście te najbardziej znane to z OpenAI i Oracle, które wywindowały cenę kursu, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba w jeden dzień, czy podczas jednej sesji o 20%. No oczywiście ma to też wpływ na cenę obecną akcji, no i też co inwestorzy sądzą na temat przyszłości firmy, tak? Też dzięki takim umowom perspektywy firmy są bardzo dobre. Tu mamy podsumowanie już z prezentacji firmy AMD, jeśli chodzi o ten raport, czyli mamy wzrost ogólnie, to co mówiłem, 36%, no i inne wartości, o których mówiłem. I takie ostateczne zdanie, przychód czy wzrost przychodu jest spowodowany właśnie data centers, AI, serwer i PC, więc bez tego embedded, czyli zapotrzebowanie procesorów w tych segmentach bez embedded. Jeśli chodzi o perspektywy na następny kwartał, takie są prognozy, że około 25% powinien być wzrost rok do roku i około 4 kwartał w porównaniu do obecnego kwartału. Czyli ogólnie perspektywy są pozytywne. Wzrost jest oczekiwany. Widzimy to też na podstawie innych danych z jednego źródła. Tu mamy akurat przychód, zysk. Jesteśmy gdzieś tutaj. No i następny
na początek następnego roku na pewno mamy prognozę wzrostów, podobnie jeśli chodzi o ten parametr EPS, też widać, że spodziewamy się wzrostów. No i jeśli chodzi o sam kurs, dwa slajdy. Tutaj sytuacja tak się miała, jeśli chodzi o kurs, jeśli chodzi o ostatnie lata. No tutaj mieliśmy maksimum przed tym obecnym i tutaj, no pamiętam, były raporty Nvidii w tym czasie i oczywiście Nvidia bardzo szybko rosła, też AMD dzięki temu. No i w tym miejscu po wynikach kwartalnych Nvidii, no wszyscy się spodziewali, że AMD dalej będzie rosła, że przejmie tą pałeczkę jakby od Nvidii, ponieważ Nvidia tak dużo wzrosła już, że już mało kto wierzył, że będzie dalej wzrastała, że potrzebna jest duża korekta. Natomiast stało się inaczej, to znaczy Nvidia miała pewne korekty mniejsze, natomiast poszła dalej do góry, natomiast AMD zupełnie w drugą stronę i tutaj widzimy, że dołek był dopiero w kwietniu, rok później, czyli ponad rok. Ten kurs spadał. Oczywiście tutaj były jakieś podbitki. Natomiast ktoś, kto w tym momencie zainwestował, właśnie musiał czekać aż ponad półtora roku, aż ten kurs będzie w tym samym miejscu, czyli będzie na zero. To pokazuje, jak giełda potrafi, no, jakie są sytuacje na giełdzie, tak? Niby firma jest perspektywiczna, znana, jest od wielu lat na rynku, a potrafi właśnie no, mieć taką dużą korektę, nazwijmy to. Natomiast od tego dołka mieliśmy wzrost w sumie o około 250% tutaj do tego szczytu. No i ostatnio mieliśmy delikatną korektę, jak na razie. No i pytanie, tu chyba mieliśmy właśnie to ogłoszenie tej współpracy chyba z OpenAI. To są świece tygodniowe. No i pytanie, co teraz? Po takim wzroście właśnie, czego się można spodziewać? Widzimy tutaj świece już dniowe. Tu mamy to maksimum i potem już ten spadek. No jeśli chodzi o sam raport, o którym tutaj mówię, to był tutaj w tym dniu. Po tym raporcie cena poszła do góry, natomiast wróciła i była korekta w sumie. No to tutaj podaje od tego maksimum, no to 16%. To oczywiście od tego było od tej świecy około 14-13%. Czyli korekta się pojawiła. No to oczywiście tutaj inwestorzy brali zyski, natomiast też trafiliśmy na tą ostatnią korektę z całej giełdy, która miała miejsce ostatnio, która, miejmy nadzieję, się skończyła. Natomiast spowodowana jest, czy była zamknięciem rządu, między innymi w USA. Tutaj mieliśmy strefę popytową. Trochę ją przebiliśmy, natomiast wróciliśmy szybko, odkupiliśmy tą świecę i mamy tutaj dzisiaj dalszy wzrost. Pytanie, co dalej? No, oczywiście nie wiadomo, natomiast można się przygotować na pewne scenariusze. Na pewno, co widać z wykresu, to mamy tutaj duży fair value gap dniowy, ale też tygodniowy, więc tu mamy silną strefę popytową. Jeśli cena doszłaby do tego miejsca, no to prawdopodobnie byłaby tu jakaś odbitka. Po drodze mamy te dwie strefy zakupowe jeszcze. No i cena, jeśli nie będzie jakichś impulsów w górę czy w dół, to
pewnie ten kurs będzie sobie powoli rósł, może będzie jakaś też konsolidacja, natomiast prawdopodobnie kurs powoli będzie sobie rósł. Nie tak jak wcześniej, czyli gwałtowny wzrost o 100%, na to raczej już nie można liczyć. Chyba że pojawią się jakieś impulsy, jakieś nowe umowy, no to wtedy też można liczyć na jakieś 10% w jeden dzień, czy podczas jednej sesji. Natomiast też się może zdarzyć, że mogą być newsy negatywne, no i też wtedy trzeba się przygotować na powrót do tych stref. Jeśli news będzie bardzo negatywny, przebicie tej strefy, chociaż tutaj no, mam nadzieję, że ta strefa nas utrzyma w razie czegoś. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków i kurs wyceny sam w sobie, no tutaj większość dalej jest nastawiona pozytywnie, jeśli chodzi o zakup akcji, natomiast jest też część, która mówi, żeby po prostu trzymać, już nie kupować, z tego względu właśnie przez ten duży wzrost ceny. Ten współczynnik P do E jest na poziomie około 50, więc nie jest aż tak wysoko. Jeśli chodzi o estymatę kursu, no to mamy wiele źródeł w internecie. Tu mamy jedno z nich, jest to no niby obecnie jest niedowartościowane delikatnie kursu w innej predykcji czy estymacie kurs jest no taki jaki powinien być, tak, czyli fair value. Też widziałem inne, że jest trochę przewartościowany o kilka procent. Ogólnie sytuacja nie wygląda bardzo źle, to znaczy nie ma też przeszkód, żeby kurs szedł dalej z takimi wycenami, więc jeśli chodzi o może jakieś drobne rekomendacje, być może no, uśrednianie jak zawsze jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Można też czekać na spadek do tych stref, można i wtedy dopiero zakupić akcje. Oczywiście można sobie też podzielić kwotę, którą mamy przeznaczoną, właśnie zakup tutaj, czy zakup tutaj. No ale oczywiście, jak mówiłem, nie jestem doradcą inwestycyjnym, są to tylko moje spostrzeżenia. Ogólnie firma wydaje się, że ma perspektywy, jeśli jej nic nie przeszkodzi, będzie się dalej rozwijała. No nie ma co liczyć na to, że przebije Nvidia, jeśli chodzi o procesory graficzne. Tutaj Nvidia jest zdecydowanie nie do pokonania. Pracuje nad swoimi procesorami już od wielu lat. Ma znacznie większy udział w rynku. To prawdopodobnie też się nie zmieni, znaczy ten udział może się trochę zmniejszyć, ale no chyba celem dla AMD będzie utrzymanie tego drugiego miejsca za Nvidią, żeby dać alternatywę firmom kupującym, co też jest ważne, jak widać na podstawie tych umów, które AMD nawiązuje. No dobrze, to tyle z mojej strony. Jeśli komuś ten film się przydał w jakiś sposób, coś nowego wynieśliście, to zachęcam do subskrypcji i oczywiście lajka i dziękuję, widzimy się w kolejnych odcinkach.